Wiedeń, stolica olbrzymiego cesarstwa austro-węgierskiego, jak w soczewce skupiał w sobie wszystko to, z czego słynęła multikulturowa monarchia Habsburgów. La Belle Époque trwała w najlepsze i choć stare mocno się trzymało, to i nowe znajdowało dla siebie całkiem dużo miejsca. Austriacy, Węgrzy, Włosi, Czesi, Polacy, Żydzi, każdego z nich można było spotkać na ulicach Wiednia. Uprawiali politykę, handel, prowadzili ożywione dyskusje, tworzyli sztukę, w której coraz częściej pierwsze skrzypce odgrywał modernizm. Nad wszystkim ojcowską władzę sprawował sędziwy Franciszek Józef, władający monarchią od 1848 roku. Przed jego wizerunkiem z równym szacunkiem zdejmowano kapelusze zarówno w Wiedniu, jak i w Krakowie. W czasie ostatnich lat trwania cesarstwa Habsburgów w Wiedniu mieszkał jednak ktoś, kto szczerze nienawidził zarówno cesarza, jak i atmosfery Wiednia. Tym kimś był nastoletni Adolf Hitler. Hitler wyjechał do Wiednia 12 lutego 1908 roku. Zaopatrzony w rentę sierocą, wbrew temu, co pisał później w Mein Kampf, nie od razu pogrążył się w biedzie. W zasadzie nic nie robił, marnotrawił czas i czekał na przyjazd swojego przyjaciela Augusta Kubicka, o którym wspominaliśmy Państwu w poprzednim odcinku. Przyjaciele wynajęli za cenę 20 koron miesięcznie jeden z większych pokojów w mieszkaniu pani Zakrejs na Stumpergasse 27. Na tym w zasadzie skończyło się wspólne bytowanie obu mężczyzn. Kubickowi bowiem udało się dostać do konserwatorium już za pierwszym razem. Do studiów przykładał się należycie, regularnie uczęszczając na wszelkie wykłady. Hitler, który nie wyjawił przyjacielowi tego, że odrzucono go z akademii, prowadził pod jego nieobecność życie pozbawione większych obowiązków. Większość czasu spędzał albo na spacerach, albo w mieszkaniu, które znajdowało się w tej oto kamienicy. Wstawał późno, a przyzwyczajenie to pozostało mu do końca życia. Wolne chwile, których miał pod dostatkiem, poświęcał szkicowaniu. Lubił również czytać, co najchętniej czynił nocą. Aby zaoszczędzić sobie czytania rzeczy zbędnych, podobno otwierał książkę, zaglądał na sam koniec, potem czytał kilka zdań w środku i dopiero wtedy decydował, czy książka spełnia jego oczekiwania. W tym czasie czytał głównie germańskie sagi o bogach i herosach. Równolegle studiował też książki bardziej ambitne, poświęcone architekturze i historii sztuki. Gdy przyjaciele znaleźli już nieco wolnego czasu, a w zasadzie gdy znalazł go Kubicek, podobnie jak w Lincu, udawali się do opery. Pierwsze skrzypce w sercach młodych mężczyzn grały oczywiście kompozycje Ryszarda Wagnera. Co również interesujące, młodzieńcy szczerze podziwiali twórczość Gustawa Mahlera, który z racji swojego żydowskiego pochodzenia i w wyniku szykan z tym związanych zrezygnował ze stanowiska dyrektora opery. O ile Hitlerowi nie przeszkadzało żydowskie pochodzenie kompozytorów, o tyle bardzo szybko stał się nieprzejednanym wrogiem modernizmu, tak bardzo popularnego w ówczesnym Wiedniu. Modernizmu, który kilkanaście lat później w rządzonym przez niego państwie zostanie zakazany jako sztuka zdegenerowana. Hitler zdecydowanie bardziej preferował sztukę tradycyjną. Uwielbiał późnoromantyczne dzieła Arnolda Böcklina, barokowe obrazy Hansa Makarta czy idylliczne sceny rodzajowe Eduarda von Grütznera. Jak zauważa Brigitte Hamann, Wiedeń Hitlera nie jest owym artystyczno-intelektualnym fin de siècle Wiena, utożsamianym z Sigismundem Freudem, Gustavem Mahlerem, Arturem Schnitzlerem czy Ludwikiem Wittgensteinem. Wiedeń Hitlera jest raczej przeciwieństwem tej pełnej blasku metropolii sztuki. To Wiedeń maluczkich, nierozumiejących wiedeńskiego modernizmu, odrzucających go jako zdegenerowany, za mało rodzimy, zbyt internacjonalistyczny, żydowski i wolnomyślicielski. W jego gusta nie trafiała również tak zwana funkcjonalność w architekturze. Zdecydowanie bardziej wolał budynki znane mu z Ringstrasse, w które podobno mógł wpatrywać się godzinami. Jak wspominał Kubicek, Adolf zapominał wtedy nie tylko o upływie czasu, ale w ogóle o otaczającej go rzeczywistości. W domu rozrysowywał mi potem rzuty budynków, ich przekroje wzdłużne i próbował wziąć na warsztat jakiś ciekawy detal. Ringstrasse stała się dla niego żywym modelem, na którym mógł zmierzyć swoją wiedzę architektoniczną i zademonstrować swoje przemyślenia. Hitler robił jeszcze więcej megalomańskich scen. W pewnym momencie ogłosił, że będzie pisał operę.
Wcześniej w Lincu pobierał naukę gry na fortepianie, która trwała zaledwie 4 miesiące i było to oczywiście niewystarczające do tego, aby podjąć się tak trudnego zadania, jakim było stworzenie opery. Swój pomysł zarzucił po kilku tygodniach. Było to charakterystyczne dla wielu innych koncepcji, które podejmował. Ta kreatywność zaczynała być powoli dziwna, a nadmiar wolnego czasu u Adolfa wręcz bił po oczach i wzbudzał podejrzenie u współlokatora. Przez cały ten czas Hitler nie wyjawił swojemu przyjacielowi, że próba dostania się w mury tego oto budynku, czyli Wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych, zakończyła się klęską. W pewnym momencie doszło między nimi do poważnej kłótni, podczas której Adolf wykrzyczał Kubickowi prawdę. Nie przyjęli mnie, wyrzucili, jestem wykluczony. Akademia, krzyczał Hitler, to same stare zakute łby, zacofane sługusy państwa, biurokraci bez krzty zrozumienia, głupawe urzędnicze kreatury, wysadzić w powietrze całą tę akademię. Twarz miał bladą, usta zaciśnięte, wargi prawie że białe, tylko oczy mu się żarzyły. Zdawało się, że w tych oczach gromadzi się cała nienawiść, do jakiej był zdolny. Wydaje się, że po tym wieczorze coś w Hitlerze pękło. I jakkolwiek nie zrezygnował on ze sztuki, dalej się nią interesował i dalej ją uprawiał, to jednak główna oś jego zainteresowań zaczęła oscylować wokół polityki. Hitler zaczął w roli słuchacza uczęszczać na obrady Reichsratu, czyli wiedeńskiego parlamentu. To, co tam widział, wzbudziło u niego odrazę i zakorzeniło ogromną niechęć do demokratycznych form sprawowania władzy. Irytował go, jak sam to określił, żałosny spektakl, podczas którego w oczy rzucała się gestykulacja, przekrzykująca się we wszystkich tonacjach, dziko rozedrgana masa, a nad nią bezsilny dziadek, który w pocie czoła usiłuje przywrócić godność miejsca, to potrząsając dzwonkiem, to znowu wołając raz łagodnymi, a raz mocniejszymi, napominającymi słowy. Oczywiście nie znaczy to, że okres wiedeński był pierwszym okresem, w którym Hitler zetknął się z polityką. Już wcześniej w Lincu był członkiem niemieckiego stowarzyszenia szkolnego, czyli Deutscher Schulverein. Fundamentem światopoglądowym tej organizacji była dbałość o interes Niemców, który realizowano poprzez zakładanie niemieckojęzycznych szkół na terenach zróżnicowanych językowo. Tym samym Hitler, przybywając do Wiednia, miał nie tylko przekonanie o wyższości niemieckiej kultury, ale w ogóle o wyższości Niemców nad pozostałymi narodami. Na podatny grunt padły więc poglądy Georga von Schünerera, który głosił konieczność przyłączenia Austrii do Rzeszy, co w kilkanaście lat później zrealizował jego młody słuchacz, gdy już jako Führer wjeżdżał triumfalnie do Wiednia w 1938 roku. Od Schünerera, założyciela ruchu wszechniemieckiego, Hitler przejął tak dużo znanych później z ideologii narodowo-socjalistycznej gestów. To właśnie przy zetknięciu z organizacją Wszechniemców spotkał się z takimi zwrotami jak Heil czy Führer. Podobny wpływ na Hitlera wywarł jeszcze jeden polityk, Karl Leger, burmistrz Wiednia, który nie tylko zwrócił się w kierunku klasy średniej, ale również usprawnił infrastrukturę Wiednia i, co chyba najbardziej istotne, świetnie przemawiał, w czym Hitler upatrywał jego sukcesu i co tak głęboko wziął sobie do serca na przyszłość. Tymczasem rozpoczęło się drugie półrocze 1908 roku, a wraz z zakończeniem semestru letniego August Kubicek postanowił wrócić do domu, by spędzić czas z rodziną. Gdy Hitler odprowadzał go na dworcu zachodnim w Wiedniu, przyszły kompozytor na pewno nie spodziewał się, że swojego przyjaciela spotka dopiero za 30 lat. Wydaje się, że Hitler również o tym nie wiedział, bowiem przez kolejne tygodnie wysyłał do Kubicka pocztówki oraz 2 długie listy. Ostatnia kartka trafiła do przyjaciela w sierpniu. Między kolegami kontakt zamarł do listopada 1908 roku. Gdy Kubicek wrócił do Wiednia, przyszedł do mieszkania, zauważył, że Adolfa nie ma. Od właścicielki pani Zakrejs usłyszał, że ten pożegnał się, nie zostawiając nowego adresu. Powód takiego zachowania ze strony Hitlera jest całkiem prosty do wyjaśnienia. Już wcześniej zżerała go zgryzota i zazdrość, gdy, pozbawiony konkretnego zajęcia, mógł jedynie odprowadzać wzrokiem zmierzającego do konserwatorium Kubicka. Czara goryczy została ostatecznie przelana we wrześniu 1908 roku. Wtedy bowiem Hitler ponownie spróbował dostać się w mury wiedeńskiej ASP, lecz tym razem nie został dopuszczony nawet do egzaminu wstępnego. Już raz, co na pewno wiele go kosztowało, przyznał się Kubickowi do swojej osobistej porażki. Na drugie tego typu wyznanie Hitler nie był gotowy. Zawód, jaki go spotkał, biorąc pod uwagę jego młodzieńczą pychę i wygórowane ambicje, musiał być ogromny. Spojrzenie w oczy przyjacielowi było dla Hitlera zbyt dużym wyzwaniem, a klęska, którą poniósł, była dla niego po prostu zbyt osobista. Duma i pycha nie pierwszy i nie ostatni raz wzięły górę w życiu przyszłego dyktatora.
Skutki tego wydarzenia były oczywiście zdecydowanie bardziej dalekosiężne, aniżeli tylko zakończenie znajomości z Kubickiem. Sam Hitler w późniejszych latach dawał swoimi wypowiedziami powody do zrozumienia, że dwukrotne odrzucenie go przez wiedeńskich egzaminatorów odcisnęło poważne piętno na całym jego życiu. Niejednokrotnie wyżywał się na bakałarzach podczas swoich monologów w kwaterze głównej. Mimo że nim nie był, poczuł się beztalenciem. Pokazuje to na swój sposób ludzkie oblicze Hitlera i wyjaśnia, choć pośrednio, postępującą ewolucję jego charakteru. Warto również zauważyć, że od tego momentu Hitler przestał utrzymywać głębsze relacje nie tylko z Kubickiem, ale również z rodziną. Jak zauważa jego biograf, Volker Urlich, przyszły dyktator, wycofał się w samotność. 18 listopada 1908 roku Hitler wynajął nowy pokój przy ulicy Felberstrasse 22. Mieszkał tu przez kolejny rok, do 20 sierpnia 1909 roku. I jest to okres bardzo tajemniczy, ponieważ o życiu Hitlera nie możemy powiedzieć więcej niż to, że popadał on w coraz większą nędzę. Brak innych źródeł sprowadza nas więc po konieczność sięgnięcia do tego jednego, najmniej idealnego, ale jednak ważnego, czyli Mein Kampf, w którym Hitler informuje nas, że miesiącami nie jadłem nic ciepłego, żywiłem się mlekiem i suchym chlebem. Konieczność podjęcia jakiejkolwiek pracy zaprowadziła w końcu Hitlera na budowę, gdzie, wierząc jego relacji, wstrząsnęła nim postawa robotników, którzy przyczyn swojego losu upatrywali nie we własnej nieudolności, lecz w państwie niemieckim. Niewykluczone jednak, że Hitler wymyślił tę historię na potrzebę zamanifestowania swojej niechęci do marksizmu, rzekomo świadomie wyznawanego przez wspomnianych pracowników i stworzenia idealnego portretu narodowego socjalisty. Tak czy inaczej, praca fizyczna nie trwała zbyt długo i tym samym nie przyniosła Adolfowi jakiejkolwiek poprawy statusu materialnego. W sierpniu Hitler opuścił mieszkanie przy Felberstrasse, by wynająć tańszy pokój przy ulicy Sechshauserstrasse, z którego zresztą został wyeksmitowany za niepłacenie czynszu. W tym też momencie prawdopodobnie w ogóle stracił stałe miejsce zamieszkania i jak sam wspominał w piśmie do magistratu w Lincu w 1914 roku, jesień 1909 roku była dla niego czasem niesłychanie gorzkim, po którym wciąż nosi pamiątki w postaci odmrożeń na palcach rąk, dłoniach i stopach. Wiemy już, że Hitler lubił podkoloryzować swój życiorys. W tym jednak konkretnym przypadku wydaje się, że przekazane przez niego informacje są wiarygodne. Adolf w tym czasie trafił do noclegowni dla bezdomnych w dzielnicy Meidling, która przyciągała najbiedniejszych mieszkańców Wiednia, mogących dostać przytułku bezpłatny nocleg wraz z ciepłą zupą i chlebem. Nie trzeba oczywiście tłumaczyć, że Hitler przebywał w tamtym czasie z niezbyt wyszukanym towarzystwem, którego przedstawiciele, podobnie jak przyszły dyktator, sięgnęli dna. On sam zresztą dość otwarcie o tym wspominał, jak gdyby poczytywał sobie ten stan za coś, czym warto się pochwalić, co niemalże hartowało jego charakter i pozwoliło na zaznajomienie się, co akurat jest prawdą, z życiem najniższych warstw społecznych. W tym też czasie Hitler zawarł nową znajomość, która ostatecznie pomogła mu poprawić jego sytuację materialną, a znajomość tę zawarł z Reinholdem Haniszem. Zapamiętał on Hitlera w bardzo złym stanie, szczególnie podczas odśnieżania, gdy nie miał zimowego płaszcza i często był siny z zimna, aż żal było patrzeć. Hanisz dodawał, że nigdy nie widział kogoś tak bezradnie poddanego nieszczęściu, a gdy zapytał go, na co Hitler czeka, ten odpowiedział, sam nie wiem. Sytuacja odwróciła się po pewnym czasie, gdy Hitler wyjawił Haniszowi, że ukończył studia artystyczne, co oczywiście było kłamstwem. Tym niemniej Hanisz zaproponował, że będzie pośredniczył w sprzedaży obrazów tworzonych przez Hitlera. Nie mający nic do stracenia, być może nawet podbudowany tą propozycją, Adolf rozpoczął tworzenie pierwszych rysunków, które będąc całkiem udanymi tworami, szybko się rozeszły, pozwalając młodzieńcom na przeniesienie się z noclegowni do posiadającego naprawdę niezłe warunki schroniska przy Meldemannstrasse, w którym Hitler spędził kolejne 3 lata. Większość czasu Hitler poświęcał pracy, pod którą kryło się malowanie akwareli. Wydaje się, że w jego życiu nie było miejsca na popularne wtedy przyjemności. Hitler nie pił, nie palił, nie interesował się kobietami, z czego nawiasem mówiąc wyniknęły późniejsze podejrzenia o jego rzekomy homoseksualizm. Nie ma na to żadnych poważnych dowodów, a wymysły są niczym innym jak sensacyjnymi plotkami bez pokrycia. Tym niemniej w rozerotyzowanym Wiedniu Hitler faktycznie mógł uchodzić za dziwaka. Stronił od kobiet, nie rozmawiał o nich, nie wspominając już o możliwości odbycia inicjacji z prostytutką, co było tak popularne w ówczesnym czasie.
Z pewnością Hitler obawiał się przenoszonych tą drogą chorób, które w ówczesnym Wiedniu stanowiły istną plagę. Ponadto przyszły Führer mógł po prostu tę kwestię idealizować, bowiem wśród wszech Niemców popularny był pogląd o tym, aby zachować czystość do 25 roku życia. Wiadomym jest, że w chwili wyjazdu z Wiednia w wieku 24 lat mógł uchodzić za wzór tych cnót. Nie spał jeszcze z żadną kobietą. Jakkolwiek nie powinniśmy tego wszystkiego hiperbolizować i upatrywać przyczyn zła u późniejszego Führera, Hitler faktycznie przez całe życie unikał kontaktu cielesnego. Od pewnego momentu współpraca między Haniszem a Hitlerem nie układała się najlepiej. Ten pierwszy wywierał bowiem bardzo dużą presję na Hitlerze, by ten malował co najmniej jeden obraz dziennie, co wyjątkowo nie odpowiadało przyszłemu wodzowi. Przyszły Führer narzekał, że przy takim harmonogramie nie może skupiać się na innych aktywnościach, coraz bardziej interesującej go polityki, którą poznawał głównie za sprawą czytania gazet. Ponadto Hitler tłumaczył, jak każdy chyba artysta, że do malowania potrzebuje natchnienia, które nie przychodzi na zawołanie. Hitler w tym czasie malował na zlecenie również innego człowieka, 31-letniego Józefa Neumana, żydowskiego pomywacza naczyń, który handlował również obrazami i zaproponował, że może pośredniczyć w handlu obrazami Hitlera. Obawy Hanisza o wygryzienie go przez konkurenta zyskały pełne uzasadnienie, szczególnie gdy Hitler wspólnie z Neumannem zniknęli ze schroniska w czerwcu 1910 roku. Prawdopodobnie podjęli ryzykowną próbę usamodzielnienia się, która zakończyła się całkowitą klęską, a obaj wrócili w końcu do schroniska. Miesiąc później Neumann wymeldował się ze schroniska, a Hitler powrócił do współpracy z Haniszem. Zakończyła się ona zresztą bardzo szybko. Hitler oskarżył bowiem Hanisza o kradzież. 5 sierpnia 1910 roku Hitler zeznawał na dzielnicowym komisariacie Brigittenau, z czego zachował się nawet protokół. Od około 2 tygodni Hanisz nie wraca do schroniska i przywłaszczył sobie mój obraz Parlament o wartości 50 koron oraz obraz akwarelowy o wartości 9 koron. Hanisza skazano za ten czyn na 7 dni aresztu. Ponadto okazało się, że ma on na sumieniu kilka innych wykroczeń, jak m.in. to, że był zameldowany w innym schronisku pod fałszywym nazwiskiem. Od tego momentu Hitler sprzedawał swoje prace osobiście. Pomogła mu w tym znajomość, jaką nawiązał z 2 żydowskimi sklepikarzami. Handlujący dziełami sztuki Jakub Altenberg i Samuel Morgenstern cenili talent Hitlera i płacili mu na tyle dużo, że ten po pewnym czasie usamodzielnił się finansowo. Fakt ten potwierdza m.in. jedna sprawa. Gdy pod koniec marca 1911 roku zmarła ciotka Hitlera, Johanna, od której ten otrzymywał niemałe wsparcie finansowe w najgorszych dla siebie chwilach, siostra Angela Raubal, będąca wdową od 1910 roku, zażądała całości sierocej renty, którą dotychczas dzielono na całe rodzeństwo. Angela motywowała swoją prośbę tym, że utrzymuje nie tylko 3 własnych dzieci, ale również Paulę, czyli rodzoną siostrę Hitlera. Tym samym Hitler musiał wrócić do kontaktów z rodziną, które zerwał kilka lat temu. Z drugiej strony była to okazja do urwania ostatnich zobowiązań łączących go z krewnymi. Na początku maja 1911 roku Hitler został wezwany do sądu okręgowego Wiedeń-Leopoldstadt, w którym oświadczył, że jest w stanie sam się utrzymywać i zgadza się na przyznanie jego siostrze całej renty sierocej. I na kilkanaście kolejnych miesięcy Hitler po prostu ginie z oczu historyków. Nie do końca wiadomo, co się z nim wtedy dzieje. O jego nowym zameldowaniu dowiadujemy się dopiero w 1913 roku. W zgodzie z relacją Karla Hanisza, który w 1939 roku napisał rozległy raport dla Głównego Archiwum NSDAP, przyszły Führer mieszkał wtedy w schronisku na Meldemannstrasse, gdzie autor raportu spędził kilka miesięcy. Nie był to zresztą okres jakichś większych zmian w życiu Hitlera. W dalszym ciągu zarabiał on na życie malowaniem. Ciągle siedział w niszy okiennej, a Hainisch zapamiętał go jako człowieka wątłej postury, z chudymi policzkami i grzywką wpadającą na czoło, ubranego w wznoszony frak ciemnego koloru. Pracował pilnie od rana do późnego wieczora. Podobno przyszły Führer cieszył się w schronisku dużą estymą. Towarzysze niedoli brali sobie za punkt honoru, że pośród nich znajduje się artysta. Z kolei Hainisch wspominał, prawdopodobnie na żądanie swoich zleceniodawców, że Führera zapamiętał, podobnie jak inni, jako osobę życzliwą i miłą. Jedyne zmiany w jego zachowaniu miały następować wtedy, gdy ktoś podczas debat politycznych wypowiadał twierdzenia sprzeczne z tymi, które wyznawał Hitler. W takich sytuacjach często gwałtownie zrywał się z miejsca, ciskał o stół pędzlem lub ołówkiem i z niezwykłym żarem, nie przebierając słowa, wypowiadał swoją opinię.
Oczy mu przy tym błyszczały, a gwałtownym ruchem głowy co rusz odrzucał do tyłu grzywkę, zsuwającą mu się wciąż na czoło. Takie emocje w zgodzie z relacją Hennischa wzbudzały u Hitlera dwie kwestie: socjaldemokraci i katolicy. Pojawia się więc pytanie o wątek antysemityzmu w życiu przyszłego Führera. On sam napisał w Mein Kampf, że to właśnie w okresie wiedeńskim został fanatycznym antysemitą. Na korzyść tego stwierdzenia przemawia fakt, że w komisji egzaminacyjnej w Akademii byli m.in. Żydzi. Ponadto coraz bardziej antysemicka atmosfera Wiednia, którą wzmagały tezy głoszone przez polityków szczerze podziwianych przez Hitlera, również nie pozostaje obojętna na radykalizację poglądów przyszłego Führera. Z drugiej strony musimy pamiętać o jego wręcz wzorowych relacjach z Żydami, wspominając tu chociażby sklepikarzy pomagających mu w handlu obrazami, czy kolegów ze schroniska, do których poza Józefem Neumannem warto dodać Szymona Robinsona, pomocnika ślusarskiego, czy komiwojażera Siegfrieda Lefnera. Pamiętać należy również o sympatii i utrzymywaniu korespondencji z żydowskim lekarzem Eduardem Blochem, który kilka lat wcześniej leczył matkę Hitlera. Dokładne uchwycenie narodzenia się u Hitlera antysemityzmu jest więc zadaniem niezwykle trudnym. On sam, gdy w ogóle poruszał ten temat, głosił tezy dość niejednoznaczne. Z jednej strony krytykował Żydów, czy raczej wskazywał, że są oni oddzielną rasą, dodając czasem nawet, że jego zdaniem Żydzi inaczej pachną. Z drugiej strony wskazywał na ich umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Ponadto cenił działalność dobroczynną instytucji żydowskich, z której nomen omen sam korzystał. Ponadto doceniał artystyczne osiągnięcia żydowskich kompozytorów. Wydaje się więc, że prawdziwie galopujący antysemityzm pojawił się u Hitlera nieco później, a na pewno był już mocno ugruntowany po zakończeniu I wojny światowej. Tymczasem zbliżały się 24. urodziny Hitlera, dzięki którym ten mógł odebrać część spadku po swoim ojcu Alojzie. Przez ostatnie lata kwota ta uległa zwiększeniu z 652 koron do blisko 820, co stanowiło wtedy niemałą kwotę. Niemal miesiąc po urodzinach, 13 maja 1913 roku, Sąd Okręgowy w Lincu zarządził wypłatę pieniędzy. Hitler doskonale wiedział, na co przeznaczy swoje pieniądze. Nie zamierzał już bowiem pozostawać w Wiedniu, a pieniądze były mu potrzebne na podróż. Adolf Hitler postanowił wyprowadzić się do Niemiec, a dokładnie do stolicy Królestwa Bawarii, czyli Monachium. Sądził, że to właśnie tam będzie mógł rozwijać swój talent malarski, a przy okazji zapoznać się ze znajdującymi się tam dziełami sztuki. Ostatnie dni wiosny upłynęły Hitlerowi na przygotowaniach do wyjazdu. Kupił sobie nowy strój, 24 maja wymeldował się z Wiednia, a nazajutrz siedział już w pociągu do Monachium. Nie podróżował jednak sam. Jego towarzyszem podróży był bowiem 20-letni Rudolf Hausler, którego Hitler poznał w schronisku przy Meldemannstrasse. Obu mężczyzn połączyło wspomnienie surowego ojca. Gdy przybyli do Monachium, wynajęli niewielki pokój na 3. piętrze u krawca Józefa Popa przy Schleißheimerstrasse 34 na obrzeżach dzielnicy Schwabing. W formularzu meldunkowym na dzień 29 maja 1913 roku Hitler wpisał jako zawód artysta-malarz, a w rubryce przewidywany czas pobytu podał 2 lata, co pokazuje, że w Niemczech planował pozostać dłużej. W życiu Hitlera rozpoczął się kolejny, choć dość krótki okres, który został przerwany wieścią o zamordowaniu arcyksięcia Ferdynanda, co przyczyniło się do wybuchu I wojny światowej. Wojny, która radykalnie zmieniła życie Adolfa Hitlera. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Justynę Stopińską, Ewelinę Siemińską, Marzenę Ciuruś i Annę Unruk-Cichoń oraz panów Marcina Smajka, Piotra Luberę, Damiana Dziedzica, Adriana Martynowicza, Piotra Bulicę, Jana Strzeszka, Huberta Walasa i kanał Good Times, Bad Times, użytkownika Dźwiedziu, Huberta Kędziorka, Adriana Flora, Rudolfa Miczkę, Pawła Łabno, pana Toma Whitley'ego oraz użytkownika Cryptogranny. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.